Cześć, witam wszystkich w dniu dzisiejszym. Chciałem zaprezentować stojak do kamery termowizyjnej, jaki sobie skonstruowałem z profili do paneli pod panele fotowoltaiczne. To jest taki profil aluminiowy z odpadów, które zostały mi. Zrobiłem sobie takie coś. W zestawie w kamerze jest taki uchwyt na kamerkę. Widzicie, tu jest od spodu kamera i na telefon. Do tego jest jeszcze taka rączka. To jest do pomiarów mobilnych i to jest niepotrzebne, bo mi chodzi tylko głównie o diagnostykę elektroniki. Tutaj macie model Xterm 2 T2L A4L. I jak to działa? Teraz jest podłączony telefon, jakiś stary śmietniczek. Zainstalowałem aplikację, która ten telefon będzie służył awaryjnie. Jakbym nie miał komputera, czy awaria prądu byłaby, to można zrobić diagnostykę takiego sprzętu na stole, też przy pomocy smartfona. Zasilacz macie 12V, to jest emulator IMO uszkodzony. I zobaczcie, co się dzieje. Mamy temperaturę 90 stopni. Zaraz będzie. No już jest, wyłączę, bo zaraz wybuchnie to. Zobaczcie, jak się pięknie rozgrzał element. Ten układ jest uszkodzony. Widać super. Bardzo dobra jakość tej kamery jest do diagnostyki. Na internecie dużo jest informacji na jej temat. Pozytywne opinie są. Jest szczególnie polecana właśnie do naprawy elektroniki. Zakres temperatury jest niski, bo do 120 stopni, ale w większości przypadków układów na płycie, telefonów, sterowników silnika wystarcza to. Tym bardziej jak jest zwarcie, to widać, że element się grzeje, to zabieramy napięcie, no żeby nie usmażyć urządzenia, tak, które ma zwarcie, no i też żeby zabezpieczyć kamerę. Co prawda ona ma sama się wyłączy powyżej 120 stopni, ale i co, jak to wygląda? Tutaj mamy takie profile, wszystko te elementy, zaślepki, profile, ten uchwyt, śruby, nakrętki, to wszystko jest do fotowoltaiki. Kątowniczki, wiadomo, to są jakieś pozostałości z czegoś, nie pamiętam co to było, ale idealnie pasowały. Miałem 4 sztuki na dole. To jest blacha, podstawa z blachy, na dół pójdzie jeszcze jakaś mata ESD, żeby wiadomo, jak podłączymy zasilanie plus minus, żeby nie było zwarcia. Co prawda to jest polakierowane, ale z biegiem czasu może się porysować. I tutaj zastosuję jakąś gumę albo matę, zobaczymy co, żeby zapobiec takim sytuacjom. Odległość tej kamery tutaj od blatu roboczego mamy 20 cm. Ponad 20 cm jest. Dobra widoczność jest z tej odległości. Naprawdę super to widać. Tu mamy temperatury. I co? Prostota konstrukcji. Trochę roboty przy tym jest, ale jest mega taki stojak. Jeszcze zobaczcie, jak on tutaj się przesuwa, bo zastosowałem sobie te nakrętki, które się wpuszcza, kwadratowe, do profila i mogę sobie przesunąć to. Jeszcze muszę nasmarować to, żeby to swobodniej chodziło. Zastosowałem tutaj śruby imbusowe z inoxa, tak, i te nakrętki kwadratowe, które służą właśnie do wpuszczania w profil. Też są z inoxa,
skręciłem to, pospawałem, żeby się nie przesuwały. No i mam dzięki temu możliwość regulacji przód, tył, nad element. Tutaj odpuszczając te śruby mamy też w tym rowku nakrętki kwadratowe. Odpuszczam sobie te dwie śruby i mogę zjechać niżej kamerą. Mamy dwie regulacje do przodu i w pionie, tak? I do tyłu. Także takie rozwiązanie pozwoli mi precyzyjnie ustawić. Co prawda ona z tej odległości nie ma problemów, żeby wykrywać element. Precyzyjnie to robi. Dobra rozdzielczość. Jeszcze mamy regulowaną ogniskową. Możemy sobie wyostrzyć obraz i to jest właśnie przewaga tej kamery. Nie musimy mieć jakiejś nasadki makro przy innych typach kamery. Ta kamera do elektroniki bije na łeb pozostałe kamery. Taka budżetówka, ona kosztuje 1200 zł. No ale robi robotę za tą kasę. Kiedyś były dużo droższe. Naprawdę warta polecenia jest. Przyspiesza to pracę. Co, przełączymy jeszcze sobie to na program do komputera, bo też zainstalowałem sobie taki programik. Ja na chwilkę odłożę telefon, bo jedną ręką nie będę w stanie przełożyć tej wtyczki z kamerki. W większości przypadków będę to używał pod komputer, tak? Nie będę tego robił na telefonie, bo jest za mały wyświetlacz i słaba jakość tego obrazu jest. Na szybkiego można coś tam popatrzeć, ale to nie podoba mi się takie rozwiązanie. To jest tylko doraźne. Zamontowałem smartfon, żeby pokazać Wam, że jest też taka możliwość. Generalnie fajne rozwiązanie. Ten uchwycik, który dostajemy w zestawie, bardzo jest pomocny. Przyspieszył mi, ułatwił pracę tutaj nad stojakiem. Ponieważ jest gotowiec w zestawie, musiałem wytoczyć tylko na tokarce taką śrubę. To jest szpilka z rozrządu z Volkswagena i końcówka jest gwint M7, M6. Przegwintowałem sobie, przetoczyłem, bo tu jest trzpień 8. Ładnie pasuje do tego nakrętka, skontrowane, żeby się uchwyt nie obracał. Także robi to robotę. Dodatkowo ten uchwyt zastosowałem sobie, że mogę go odpuścić i też przesunąć, ale w zupełności ten kabelek, który jest w zestawie kątowy USB-C wystarcza. Mamy adapter, wejście USB-C to musiałem dokupić i przedłużać USB gniazdo na wtyk metrowy kabelek, bo w zestawie tego nie ma w kamerze. Jest tylko ten krótki kabel i drugi kabel, który jest z wejściem starego typu, tych starszych smartfonów. Okay, generalnie jesteśmy w aplikacji i musimy przeskanować. Nie wiem, czy trzeba zamknąć aplikację jeszcze. Znalazł. Start. Najlepsze jest to, że tu nie zapamiętuję tych ustawień, ale ustawiamy sobie temperatury i zobaczcie, podamy tutaj zasilanie i patrzymy sobie
jak się układzik świeci. Wyłączę, ma 90 stopni. Tego w rzeczywistości nie widać, bo jakości tego obrazu na komputerze, ponieważ matryca jest odbija światło i też mamy mruganie ekranu. Ale bardzo dobra jakość jest tej kamery, naprawdę widać super. Może rękę przyłożę. O. Robi robotę. Nie mam większego elementu z uszkodzeniem, żeby pokazać, jak to wygląda fizycznie na jakiejś płycie albo na sterowniku od silnika. Tutaj tylko taki element znalazłem, który ma zwarcie. Miałem problem z zainstalowaniem tej aplikacji, bo to jest Windows 7. Nie mogłem znaleźć nic konkretnego. Tam jakiś forum jest na ten temat. Ja tutaj sobie ściągnąłem ze strony producenta. To jest plik taki Xterm demo i mamy taki właśnie pakiecik. Tam w sumie wszystkie były na ostatniej pozycji, czy przedostatniej. Na tej stronie jest to dostępne i można sobie pobrać i ta aplikacja działa, bo nie mogłem znaleźć, nie mogłem nic konkretnego zainstalować. Tutaj w instrukcji to, co jest tu, ten link i ten opis, to nie działa. Z tego co pamiętam, to tutaj ta aplikacja też skanowanie, o tu jest nota, żeby zainstalować tę aplikację na telefon. W Androidzie 13 nie działa ta aplikacja. To co tutaj jest, tamten smartfon ma starszy Android, to działa, ale tu w innym telefonie nie ma możliwości, nie odpali się aplikacja, kamera. Aplikacja się uruchomi, ale kamera się nie odpala, także to są takie minusy. Mi zależy głównie na ekranie z komputera. Znalazłem taką aplikację. To jest podstawowa aplikacja demo jakieś, ale generalnie wystarcza mi to. O, teraz zapamiętał ustawienie koloru. No robi robotę. Jestem zadowolony z takiego rozwiązania. Zobaczymy, jak będzie sprawować się w praktyce taka kamera. Sporadycznie to się używa, wiadomo. Czasami uszkodzony mam klucz albo elektronikę w kluczu od auta nie działa. Elektronika pilot, tak, albo zabiera prąd z baterii, żeby nie bawić się w pomiary, jakieś cudowanie z miernikiem. Takie urządzenie przyspieszy nam pracę i precyzyjnie pokaże, w czym jest problem. Jeżeli coś jest niedużym uszkodzeniem, jakiś rezystor, kondensator, no to wymienimy i będzie działać. Jeżeli jest jakiś układ, który jest niedostępny, no to po prostu szkoda czasu, trzeba drugi sterownik, drugi klucz programować i tyle. Co, to wszystko na dziś. Jeszcze wymiary jakie są. Może szerokość tego blatu roboczego 35 na 34 na 40. Taka jest długość. 42 nawet chyba jest. No i tutaj tak samo. Ten słupek pionowy ma 45, a tutaj jest 40. W sumie cała ta długość, tyle co ta blacha jest. Tak. Generalnie zajęło mi to jeden dzień zrobienie tego stojaka, statywu.
ale warto było, bo taki konkretny statyw kosztuje ładne pieniążki. Zresztą jest u nas niedostępny. W Chinach to, co sprzedają, to jest jakaś komedia. Ceny są z kosmosu i to nie podoba mi się. To ma być duże, przestrzenne, żeby można było zamontować tą kamerę i mieć tutaj obszar do pracy, żeby było dużo miejsca, tak? Duża wysokość, żebym nie musiał kombinować z jakimś ustawianiem, przybliżaniem tej kamery. Ona z tej odległości bez problemu jest bardzo czytelna. Ponad 20 cm jest od blatu. Jakąś płytę główną podłożymy, czy sterownik silnika, to dodatkowo ta wysokość, odległość od kamery też się zmniejsza, tak? Mamy wtedy jeszcze inną jakość obrazu, bo element jest bliżej obiektywu. Tym bardziej, że mamy tutaj regulację i to załatwia sprawę. Możemy sobie wyostrzyć elegancko. Jakość obrazu wtedy jest perfekcyjna. Na chwilę obecną na razie zatrzymałem się ze spawaniem ekierek, ponieważ pogoda nie pozwala na dalszą realizację. Będzie pogoda, będzie kolejny stage. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Cześć, do następnego.